Cześć, witam Was Energik. W kolejnym odcinku pogadajmy i dzisiaj temat... Wow, założyłem koszulkę z tym. Intel musi mi wypłacić teraz $1 miliard. Dzisiaj temat ruskie tłoki, czyli wracamy do tematu piractwa w Polsce. Ogólnie zauważyłem, że jest taka tendencja, że młodzi gracze, co jest bardzo pozytywne, raczej bardzo szkalują to piractwo, które było w latach 90. Natomiast warto pamiętać, że gdyby nie piractwo w Polsce, nie mielibyśmy wielu firm, które produkują dzisiaj gry i prawdopodobnie wielu twórców utalentowanych. Na przykład założyciele CD Projektu Kiciński i Iwiński zaczynali od handlowania grami na Grzybowskiej pirackimi. I myślę, że oni się nigdy do tego nie przyznają, ale myślę, że duży wpływ piractwo w Polsce miało na to, że dzisiaj są tym, kim są. Gdyby tego piractwa nie było, może by ich losy potoczyły się inaczej, nie powstałby Wiedźmin i tak dalej, i tak dalej. Także ogólnie to piractwo, większość firm, które dystrybuują gry, tworzą gry w Polsce, jeżeli są tam ludzie powiedzmy powyżej 30, czy tak już pod 40, prawdopodobnie wywodzi się z tych czasów, kiedy sami handlowali piratami na giełdzie. Także jest to dosyć ważny element naszej historii growej w Polsce i nie można go pomijać. Natomiast no, warto o tym pamiętać, że nawet takie szychy jak właściciele CD Projektu też zaczynali od handlowania grami pirackimi. No dobra, dzisiaj ruskie tłoki to jest taki wycinek naszej historii growej, kiedy to rosyjska mafia, tak naprawdę to do końca nie wiem, czy to była mafia, może to jakaś była taka zorganizowana szajka, aczkolwiek nie wiem, czy to była mafia. Gdy nadeszła era CD-ROMów i zaczęły pojawiać się, jak omawiane już wcześniej Pogadajmy, tak zwane składanki z ripami, nagle okazało się, że wiele tych gier nie ma sensu, bądź nie da się ich dobrze zripować, bo niektóre gry orżnięte z cutscenek stawały się po prostu niegrywalne. Albo druga rzecz, że gracze jednak chcieli zagrać w tą pełną wersję. Pamiętajmy, że w lata 90. to ten boom tych wszystkich cutscenek i nagle dostajesz grę, która no jest grą, faktycznie możesz w nią zagrać, ale nie ma tego, co najważniejsze w grach na CD, czyli tych cutscenek. Oczywiście piratom nie opłacało się kopiować gier 1 do 1, ponieważ po pierwsze nagrywarki były drogie, droga była płyta czysta i nagrywanie na przykład, rzucę jakimś tytułem, na przykład Command & Conquer, który był na 2 płytach, zrobienie z tego gry takiej kopii 1 do 1 wiązało się z tym, że gracze i tak by wybrali ripa, na którym będzie Command & Conquer i 20 jeszcze innych gier, niż wydanie 2 razy więcej niż na tą składankę. Pamiętajmy, że gra była na 2 płytach, i zakupienie jednej gry. I tutaj pojawili się Rosjanie, którzy wpadli na pomysł, że to tłoczmy te płyty. Normalnie w tłoczniach, tak jak produkuje się gry oryginalne, tłoczmy piraty. Czemu nie? I to był taki moment, nie wiem w jaki sposób to się odbywało, czy oni zdobywali tą płytę matkę i po prostu ją tłoczyli, bo tego się nie zrobi w domu, tak? Tłoczenie płyt nie odbędzie się w domu, zwłaszcza, że te płyty były, nie dość, że były tłoczone i one były dobrej jakości, muszę przyznać, bo z tych wszystkich tłoków, które mam, wszystkie działają do tej pory. I dodatkowo jeszcze była na tym poligrafia, którą nadrukowywano na płytę i ta poligrafia to jeszcze nie były czasy, kiedy były te light scribe'y, że można było wypalić coś na płycie, tylko to było faktycznie jak normalnej tłoczni, więc albo jak funkcjonowały pirackie tłocznie, albo po prostu płacili jakiejś danej tłoczni, żeby dotłoczyli jeszcze trochę tych piratów z inną poligrafią i jedziemy na rynek. No i te tłoki zaczęły się pojawiać na naszym rynku polskim i był taki moment, kiedy był całkowity boom tych tłoków. Rosjanie sprzedawali to wszędzie, były filmy, była muzyka, były gry, wszystko co było na płycie było tłoczone, pchane do nas na rynek. Prawdopodobnie w Rosji to było o wiele bardziej popularne, a do nas docierały, no, prawdopodobnie u nas też były wyższe ceny.
Ciekawostką jest natomiast to, że będąc w Tunezji lat temu chyba 5 albo 4, nie powiem dokładnie, przechadzając się po tamtejszym takim deptaku, nadal tam można było kupić tłoki, może to już nie były ruskie tłoki, ale nadal można było kupić pirackie gry tłoczone na PlayStation 3 chyba i na PlayStation 2, albo tylko na PlayStation 2, nie chcę tutaj skłamać. Nadal było to dostępne i w tych krajach tureckich, w Turcji, właśnie w Tunezji, po części też w Bułgarii, nadal jak byłem w tych miejscach w tamtych czasach, to faktycznie nadal te pirackie płyty były dość popularne, chociaż u nas już praktycznie to całkowicie zniknęło. No dobra, pierwszą grą ruskim tłokiem jaki kupiłem był Reloaded. Była to druga część świetnej gry, którą grałem na PlayStation 1 Loaded. I okazało się, że dwójka Reloaded wychodzi też na PC, ponieważ pierwsza część była ekskluzywnie na PlayStation, a może i było na Sega Saturn też, a może i, no nie wiem, było tylko ekskluzywnie na konsolę. Pomyślałem, hej, skoro to jest druga część Loaded, a tak mi się fajnie grało w Loaded, to kupię sobie tą grę. I to jest pierwsza rzecz. Będąc na giełdzie, zobaczyłem tą grę, tak patrzę, mówię, nie no, oryginał, nie? Oryginalna OM-ka, czyli gra bez pudełka, czyli na przykład dodawana do komputerów. Wtedy faktycznie tak myślałem. Mało tego, gra była po rosyjsku, może z ruskich jakichś OM-ek, no to ja się pytam tego tam Saszy i Stiepana Iwanowa, czy to jest po angielsku? Mówi tak, po angielsku, tylko jest nakładka po rosyjsku. I wtedy przez ten jeden raz, kiedy byłem na giełdzie, faktycznie myślałem, że to są płyty oryginalne. Nie sposób było, zwłaszcza, że wiecie, nie wiedziałem jak wygląda oryginalny Reloaded, tak? Nie widziałem tej płyty, a tutaj nie dość, że mam poligrafię, otwieram pudełeczko i jest normalnie płyta, tak? Płyta z poligrafią, no to nie jest zwykły tam Dyson czy Verbatim, tylko płyta z poligrafią. Mało tego, podnosząc tą płytę i patrząc na nią od drugiej strony, płyta jest srebrna, czyli tak jak płyty oryginalne. Płyty nagrywane były zazwyczaj takie żółto-złote, potem były takie zielonkawe, a ta była faktycznie srebrna, czyli faktycznie płyta tłoczona. I kupiłem tą grę, bo na początku te tłoki chodziły po chyba 30 zł, a może nawet troszkę drożej, nie powiem. Wiem, że później był taki ten, kiedy te płyty z grami kosztowały po 3 dyszki, a na samym początku mogło to być albo troszkę drożej, albo troszkę taniej, nie pamiętam już. I to była, słuchajcie, gra, którą normalnie myślałem, że kupuję oryginał. No, gra się okazała dosyć konkretnym gniotem i do pierwszej części nie miała w ogóle startu, ale oczywiście kupiłem, to musiałem skończyć. W ogóle tył zobaczyć, jakiś taki facet, co to w ogóle jest? Jakaś taka morda. Kupiłem Reloaded, pirata, za 3 dychy. Także to była pierwsza gra. No Rosjanie się dosyć dobrze przygotowali. Mało tego, te pierwsze tłoki, które były sprzedawane, one były sprzedawane w pudełkach. Później była taka tendencja, że wkładało się płytę do folijki i w folijce były też okładki przednia i tylnia. Przez co te gry, no już widać było, że to były piraty, ale te pierwsze wersje były sprzedawane normalnie w pudełkach plastikowych. Jeżeli było podwójna gra na 2 płytach, były sprzedawane w podwójnym pudełku. Także no tutaj też jest, że Rosjanie jednak wyszli z taką inicjatywą, że to wyglądało po prostu jako oryginał. No, nie da się ukryć, że to wygląda jak oryginał. Dobra, niestety nie powiem Wam po kolei, które tłoki kupowałem i prawdopodobnie jeżeli będziecie chcieli, bo w tym odcinku nie zmieścimy się ze wszystkimi tłokami, mam ich dosyć sporo, nawet jestem zdziwiony, że mam ich aż tyle, dlatego jeżeli byście chcieli potem posłuchać, dacie znać, będę o tym jeszcze opowiadał w kolejnych odcinkach, a jeżeli nie, to skończymy na tym pierwszym. Dalej mam, słuchajcie, na przykład MDK rosyjski. No tutaj to już były, oczywiście wiadomość było, że to już były piraty, natomiast MDK było bardzo fajną grą. W ogóle poligrafia jest niesamowita, bo jest jakiś żołnierz, który jest w ogóle całkowicie od czapy, to nie? Jakiś taki żołnierz w ogóle, to w ogóle nie ma wspólnego z grą. Nie wiadomo o co tu chodzi. I tutaj na dole jeszcze mam przetłumaczę, bo to jest napisane Doom w wersji Interplay. No jeżeli graliście w Dooma i graliście w MDK, to wiecie, że to są zupełnie inne gry. MDK oferuje grę z widoku third person perspective, natomiast Doom był first person perspective, także zupełnie nie trafione, że tak powiem, tutaj pod tym kątem.
No ale tutaj można, powiem Wam, że czasami można znaleźć naprawdę ciekawe tej perełki na tych pudełkach. Mało tego, warto wspomnieć, że dzisiaj te gry, te pirackie tłoki. Ojej, zobaczcie, akurat kurier przywiózł mi niespodziewanie dosyć Wildlands od Ubisoftu. Warto wspomnieć, że dzisiaj te gry, te tłoki pirackie, ruskie są dosyć smakowitym kąskiem dla kolekcjonerów z paru powodów. Po pierwsze, te gry były dosyć rzadkie. Wbrew pozorom zalała nas fala rosyjskich tłoków, ale gry, na przykład to MDK, było w paru wersjach i wbrew pozorom tych kopii nie było za dużo. One się nie liczyły w milionach czy w tysiącach i było niewiele. I one są dosyć poszukiwane, to raz. A dwa, to, że często te gry miały to rosyjskie tłumaczenie. Rosjanie tłumaczyli na polskie. Jeżeli nie wiecie, o co chodzi, obejrzyjcie, poszukajcie mojego filmu. To chyba było w odpałach Max Payne. To zrozumiecie, o co chodzi. Często właśnie na tych rosyjskich tłokach było to tłumaczenie polskie zrobione przez Rosjan. I to jest ta największa tutaj wartość tej całej gry, bo to były normalnie jajca jak berety. Także okej, no to MDK. Dalej mamy... no jeszcze jest taki problem, że oczywiście tej gry no nie można za bardzo sprzedać. Nie ma za bardzo ich gdzie kupić, bo w sumie na Allegro to oni zablokują te aukcje, bo to są gry pirackie. Więc zazwyczaj ludzie sprzedają, interesowałem się trochę tym, sprzedają na jakichś forach, wymieniają się. Ciężko powiedzieć, czy jest to, znaczy pewnie jest to nielegalne, no, bo to jest jednak pirat, natomiast no jest to pewien taki zakazany owoc, taki kąsek smakowity, który gracze starają się w jakiś tam sposób zdobyć. Dalej mam na przykład Dino Crisis, pierwszą część, też jest to ruski tłok. Tutaj się nie za bardzo się wysilili z poligrafią, ponieważ jest tylko zielona płyta z napisem Dino Crisis. No tutaj chyba też nic ciekawego nie wyczytamy z tego, bo to jest wszystko po rosyjsku, słuchajcie, to jest w ogóle, wiecie, to jest trochę tak, że dziwne to było ogólnie, bo jak kupowałeś grę i był ten polski język dograny do tej gry, ciekawe czy na przykład, nie, na Dino Crisis mamy English version, że był dodany ten język do tej gry, czyli gra była robiona pod Polaków, na polski rynek była tłoczona, no to jednak te napisy z tyłu nie powinny być ruskie, jednak powinni się tu postarać albo chociaż na angielski, albo chociażby na jakiś łamany polski. A zazwyczaj było tak, że jest to oczywiście po rusku wszystko i tak naprawdę nie do końca wiedziałeś, ja chociaż uczyłem się rosyjskiego, to tam no, sklecę parę zdań i tu mniej więcej się zrozumiem, o co chodzi, ale dla przeciętnego Kowalskiego, który był wtedy w moim wieku, a nie miał rosyjskiego w liceum, byliśmy jedną z niewielu w ogóle szkół w Polsce, liceów, które miały ruski jeszcze, już wtedy to ruski to już wszyscy nienawidzili w ogóle, był niemiecki albo angielski, a mieliśmy w ogóle ruski, nie wiadomo skąd, z dupy. Więc to tak było, wiecie, ten właśnie pod te tłoki ten ruski. Okej, Dino Crisis. Ruski tłok. Dobra, zobaczmy dalej. O, tu mamy coś fajnego. Drugi Tomb Raider. Pierwszego Tomb Raidera miałem na składance, natomiast dwójka, gdy zobaczyłem u Rosjan na giełdzie, od razu oczywiście kupiłem. Dwójka Tomb Raider, który jest bardzo dobrą grą, wtedy zachwycałem się nim. Poligrafia to trochę taka kopia okładki z początku, jak widzicie, mamy tutaj Larę. No i z tyłu już mamy ten napis, co prawda Lara is back po angielsku, ale znowu wszystko po rosyjsku, nie? I tutaj mamy, słuchajcie, jakieś nawet, oni się nawet starali robić coś takiego, że mamy tutaj, nie wiem czy to widać, PS Extreme, nawet co oni napisali w recenzjach, tak, że tutaj jest Łuszje Priklosienie Goda. Żurnał PS Extreme, także to była gruba opcja była, nie? Nawet mamy animated violence, animated blood tutaj, zobaczcie, to wszystko, żeby ktoś niepowołany jednak tego ruskiego tłoka pirata nie kupił. Także to były ciężkie czasy, no ale Rosjanie robili co mogli, tak? Nawet mamy, słuchajcie, telefon tu jest, że jak chcesz się zapytać o rating produktu, to tu możesz sobie zadzwonić, kurda. Niesamowite to było, niesamowite, nie? Niesamowite. Okej. Dalej mamy Mesjasz.
I tutaj jest wersja, jak widzicie, polska, czyli tutaj mamy Rosjanie nagrali polską wersję. I tutaj też jest ciekawostka, że z tyłu mamy polski opis. To jest to, o czym mówiłem. Jedna z niewielu gier, która ma polski opis. I Rosjanie zamiast w ogóle, zobaczcie, bo poligrafia i tutaj w ogóle jakieś, prawdopodobnie to jest logo grupy tłoczącej, czy całej tej szajki tłoczącej. Mamy tutaj taką ikonkę tego, maski. Natomiast słuchajcie, tutaj możemy przeczytać w ogóle niesamowite rzeczy z tyłu okładki, bo to jest zamiast skopiować po prostu z jakiegoś, nie wiem, z jakiegoś czasopisma, o co w tej grze chodzi, przeczytam wam, co tu jest napisane. Nie ma tutaj polskich liter, ale będę czytał z polskimi literami. A więc diabeł zszedł do świata w obliczu człowieka i zaczął zajmować się negatywną działalnością, przygotowując się zerwać 7 pieczątek zabezpieczających ziemię i urządzić Armagedon. Bóg, wiedząc o tym wszystkim, przecież jest wszechwiedzący, ale jak zwykle zamiast tego, żeby samemu wykonywać brodną robotę, wykorzystywa na full wszystkie swoje możliwości i wszechmoc. On znajduje ofiarnego kozła, żeby ten dla niego dźwigał kasztany z ognia i był dumny z tego, że może to robić. Tym razem ofiarnym kozlem jest aniołek o imieniu Bob. Jak odnotowała według analogicznego powodu Nowodworska w amerykańskich opowiadaniach nawet imiona jak u zawodników drużyny baseballowych. Sam Bob żadnych specjalnych umiejętności nie przejawia, ale jakieś korzyści można z niego czerpać. Wszystko jasne, wszystko jasne. Mesjasz jest super grom. Także Mesjasz, polska wersja. Gruba opcja. Dobra. Jedziemy dalej. Przyszedł Pepper. Co tam, Pepcio? No już. Później cię wsadzę, bo teraz jestem zajęty. Wejdź. Dalej mamy Unreal. Pierwszy Unreal, także w ruskiej wersji. Unreal też miał, tu ciekawa poligrafia, zobaczcie, taka można powiedzieć, trochę nawet się postarali kreatywnie, że mamy Unreal i tutaj w tym kółku, że niby taki celownik, także jest gruba opcja. No i tutaj z tyłu możemy, co tu możemy się przeczytać? Nic za wiele nie możemy się dowiedzieć. Jest to znowu angielska wersja, nawet z kodem kreskowym, także jeżeli chciałeś kupić u pirata, który miał czytnik kodów kreskowych, to pik i on tam jest. Oczywiście żartuję, kod kreskowy prawdopodobnie był albo z jakiejś innej gry, albo po prostu było to tak na chama zeskanowane i po prostu z powrotem wklejone z ruskimi napisami, także okej, Andrzej, nic tu ciekawego nie mam. No i pierwszy Resident Evil. Jak widzicie, okładka nawiązuje do pudełka, do Big Boxa Residenta, bo jest ten facet z tymi 2 pająkami po bokach. Ta okładka jest w ogóle koszmarna. Ona w oryginale wygląda koszmarnie i tutaj również. Pepciuś. Okładka, czy też poligrafia, to oczywiście nawiązanie do okładki. To będzie się często powtarzało, że poligrafia na płycie będzie taka sama jak na okładce. No i z tyłu mamy oczywiście informacje, co tutaj... No i tutaj był problem niestety z Residentem, bo Resident tak naprawdę nie ruszał chyba bez karty, bez akceleratora grafiki. Był on wymagany. I co prawda tutaj był napis 3D-Fix, ale w wielu grach, na przykład w Unrealu, który ruszał bez akceleratora, też był ten napis 3D-Fix. I z tyłu dopiero było napisane, że musi być 3D wideokarta z 4 MB wideo RAM. Oczywiście jeżeli znałeś rosyjski, jeżeli nie znałeś rosyjskiego, kupowałeś, przynosiłeś do domu, no i klops, odpalałeś i dupa, gra nie działa. Całe szczęście. Funkcjonowało coś takiego u ruskich jak wymiana gier. Jeżeli gra Ci nie działała, nie odpalała się, coś z nią się działo, mogłeś ją wymienić za jakąś tam drobną opłatą, bądź jeżeli w ogóle chciałeś wymienić, oddawałeś jedną grę, brałeś drugą, to chyba za dyszkę, płaciłeś dyszkę, oddawałeś płytę i mogłeś sobie wybrać nową. Także to też było coś takiego, że ruskie troszkę tak szli na rękę tym naszym graczom polskim, żebyśmy mogli jednak tych gier więcej sobie tutaj się z nimi zapoznać. Ok, kolejną grą jest wyścigi. Wyścigi często nie grałem, ale parę mam. Jest to Midtown Madness 2. Taka gra, troszkę taki sandboxik, w którym jeździmy właśnie po mieście.
Jest to ponownie English version i tutaj mamy, widzicie, angielska wersja Driving, czyli już wiedziałeś, że to jest w ogóle Driving gra. I tu jest kolejna ciekawostka. Później w kolejnych tłokach pojawią się też takie sytuacje, że okładka będzie miała też z przodu drugą stronę, czyli z przodu jest Midtown Madness i tutaj mieliśmy jeszcze jakieś informacje. Rzadko, bo rzadko, ale takie rzeczy będą się zdarzały. Zazwyczaj druga strona okładki była po prostu biała. Był to jednostronny kartonik. No i tutaj mamy ten Midtown Madness. Zobaczmy, czy tutaj coś ciekawego możemy przeczytać. Po angielsku jest co ciekawe. Nic, żadnych błędów, prawdopodobnie zerżnięte z czegoś było. Niemniej jednak Midtown Madness, nie grałem w to dużo, więc się nie wypowiem. No i mamy tutaj kolejną grę, tym razem jest to gra, która jest na 2 płytach, jest to Dark Earth. Gry na 2 płytach kosztowały 2 razy więcej. U ruskich nie płaciło się za grę. Wiem, że w różnych miastach było inaczej. W Łodzi gra kosztowała 30 zł na jednej płycie, muzyka kosztowała 15, aczkolwiek wiem z Waszych informacji, że w innych miastach mogło to wyglądać troszkę inaczej. Więc jeżeli gra była na 2 płytach, a Dark Earth był na 2 płytach, kosztował on już 60 zł, co nie było już takie atrakcyjne. Gry powyżej 2 płyt raczej się nie pojawiały. Możliwe, że jeszcze coś było na 3 płytach, ale przyznam szczerze, że nie pamiętam co, ani nie potrafię sobie przywołać z pamięci, czy ktoś to kiedyś miał. Dark Earth i tutaj mamy chyba w ogóle z pudełka zerżniętą okładkę z tyłu i przód. No i w środku płyty, bo trochę pudełko mam zniszczone, bo to wiadomo ruski plastik, ale płyty były oczywiście też się różniły. Pierwsza płyta była fioletowa, ale druga płyta już była niebieska, żebyś się nie pomylił. Także tak to wyglądało. Ok, Dark Earth swoją drogą bardzo fajna gra. Większość tych gier można było obejrzeć, w to było grane, aczkolwiek jak wiecie, sami nie grałem na piratach. No i dalej mamy kultowy Dungeon Keeper. Dungeon Keeper i to jest ciekawostka, ponieważ Dungeon Keeper, której płyty tutaj w środku nie mam. Możliwe, że mam gdzieś ją tutaj na tym jeszcze. Na bolcu tak zwanym. Dungeon Keeper, który był grą po polsku. Z Dungeon Keeperem było tak, że wszystkie gry, które wyszły na Europę, miały właśnie ten język polski. Nie jestem do końca przekonany, ale chyba tak było. Natomiast Dungeon Keeper, fantastyczna gra, trochę wypłowiała okładka, jak widzicie, nie jest tak czerwona, jak powinna być. A z tyłu mieliśmy taki oczywiście tutaj o wszystkich potworach po angielsku. Tak to wyglądało. Okay. Dobra, jedziemy dalej. Dalej mamy Rainbow Six. Tytuł jest Tom Clancy Rainbow Six Rogue Spear Urban Operation Mission Pack, czyli dodatek do Rainbow Sixa. Ogólnie byłem wielkim fanem Rainbow Sixa i miałem wszystkie dodatki, które wychodziły do 2 pierwszych części chyba Rainbow Sixa. Też widzę, płyty nie ma, więc pewnie jest na bolcu gdzieś. O, jest akurat. To sobie od razu ją włożę, proszę bardzo. Żeby nie było, że mam samo pudełko. Czyli to był dodatek. I tutaj ponownie, co prawda było to Mission Pack, ale wtedy nie funkcjonowało do końca coś takiego, że Mission Pack musi mieć podstawkę. Czasami gra działała po prostu bez podstawki. No i jak nie wiedziałeś, nie znałeś ruskiego, to nie wiedziałeś, czy się odpali, czy nie. A tutaj niestety wymagało jednak podstawki. Ok, Rainbow Six. Idziemy dalej. Co my tu mamy? Kolejna gra, której nie mam, może jest na bolcu, zaraz zobaczę. Wiele gier po prostu mam na tak zwanym pudełku na bolcu, bo do czegoś potrzebowałem pewnie pudełka i powyjmowałem te gry. Dajcie mi sekundę. Niestety nie mam. Gdzieś pewnie jest. Oddworld, czyli pierwsza część Abe'a. Tu mamy Uczszaja Arkada. Gra, która ustanawia nowe standardy. Tutaj mamy taką plakietkę. I ponownie mieliśmy tutaj, coś im nie wyszło z okładką, coś się przesunęło chyba. Tam Sasza zapił i tam ręką ruszył tą drukarkę i się tak druknęło krzywo. Niestety nie mam tutaj samej gry, tylko mam samo pudełko, ale może gdzieś to pudełko, jeszcze może tą płytę gdzieś znajdę. Także. Okay. No i dalej mamy kolejny Syf, czyli Dark Colony. Też jest samo pudełko. Albo jeszcze z Łodzi, od rodziców nie przywiozłem wszystkich tych płyt. Musiałbym tam jeszcze pogrzebać. Albo gdzieś te płyty, słuchajcie, poginęły. Byłoby mi bardzo smutno, jakby poginęły, bo to są jednak
jednak dobre gry. O! Znalazłem za to Dungeon Keepera chyba. Dungeon Keeper miał taką trochę z dupy płytę z jakimś demonem. Okay, to chyba był Dungeon Keeper. Dobra. Dark Colony. Totalnie syfiasta gra RTS, słaba dosyć. Znaczy mi się nie podobała ogólnie. Wiem, że pewnie ktoś zaraz powie, ale Dark Colony to ty szanuj, bo ja grałem w nią miliard godzin. RTS-y bardzo popularne w latach 90. bardzo często wychodziły i to jest właśnie jeden z tych tytułów właśnie RTS-owych. Niestety muszę przyznać, że mi się nie za bardzo podobało. I kolejny RTS-ik i kolejna gra, której nie mam płyty. I chyba tej płyty tutaj nie było. Kurczę, brakuje mi sporo tych płyt. Teraz jestem smutny. Będę musiał ich jeszcze poszukać. To kolejny RTS-ik House Island, The Lost World, czyli RTS-ik z dinozaurami, oparty na filmie Park Jurajski. Nie potrafię powiedzieć, dlaczego to kupiłem, szczerze mówiąc. Nie wiem, co mnie tu skusiło. Natomiast nie wiem. A może dostałem od kogoś? Ciężko mi powiedzieć. House Island. Okej, tu już chyba powinny być jakieś płyty. Dobra. I mamy Star Wars Jedi Knight Dark Forces 2. To też jedna z pierwszych gier, które kupiłem od Rosjan. Gra była na 2 płytach, także wykosztowałem się podwójnie oczywiście. Ale był to jeden z tytułów, który oczywiście pragnąłem mieć, bo do dzisiaj jestem wielkim fanem Gwiezdnych Wojen. No i oczywiście Dark Forces Jedi Knight to jest świetna gra, także trzeba było to mieć. Oczywiście wszystko po rusku ponownie. Poligrafia różniła się tylko tym, że mieliśmy albo napisany dysk 1, albo dysk 2. Natomiast ciekawe było to, że te gry, słuchajcie, które wychodziły, jeżeli one miały jakieś zabezpieczenie antypirackie, ponieważ to były kopie 1:1, to te zabezpieczenia były kopiowane, słuchajcie. I pamiętam, że niektóre gry, na przykład, o ile dobrze pamiętam, TIF 2, nie można było go skopiować, nie można było zrobić ISO z pirata, ponieważ on posiadał to zabezpieczenie antypirackie. Także to było kopiowane 1:1. Jeżeli było tam Securom czy tam inne te zabezpieczenia dysku, to one były po prostu kopiowane jakby na tłoka i dzięki temu ta gra działała. No niesamowita w ogóle sprawa. Dobra, kolejną grą totalny syf, czyli Star Wars Episode 1 Gungan Frontiers. I tu pamiętam historię, kiedy kupiliśmy, bo gdy wychodził epizod pierwszy, wyszły 3 gry z epizodu pierwszego z Gwiezdnych Wojen. To był Phantom Menace, Gungan Frontier i jeszcze jedna gra. I żeśmy się tak z Tarkinem i chyba z Borkiem żeśmy się tak ustawili, że każdy kupuje jedną i się wymienimy. No i ja jak ostatni debil kupiłem Gungana, czyli najgorszą grę, którą potem nikt nie chciał kopiować i zostałem z tym. Gra jest koszmarna, nie? Koszmarna. Jedna z najgorszych gier z Gwiezdnych Wojen. No ale kupiłem, bo wiecie, musiałem się wywiązać, skoro chłopaki. Co ciekawe, poligrafia jest to w ogóle nie z Gwiezdnych Wojen, tylko dali jakichś takich, nie wiem, może i z Gwiezdnych Wojen, ale na pewno nie z Gunganów. Także gruba opcja. No, Star Wars Episode 1. A, i jeszcze był Racer, Episode 1 Racer, teraz mi się przypomniało. 3 gry, Phantom Menace, Episode 1 Racer i Gungan Frontier. Kolejny tytuł to też jedna z gier, które kupiłem mocno gdzieś na początku, czyli druga część Little Big Adventure, to jest Twins and Odyssey. Fajna przygodówka, było w to było grane i tutaj też fajna całkiem poligrafia, postarali się, mamy Twinsena, który wygląda sobie na płycie, cała płyta jest czarna, nawet ładnie to wszystko wyszło tutaj z tyłu, oczywiście wszystko po rusku, parę screenów i tutaj ciekawostka, było w białym pudełku, pudełko jest oryginalne, a zresztą chyba Gungan Frontier też był w białym, jak widzicie, także nie wiem, czy to coś znaczyło, czy nie. Możliwe, że to znaczyło dużo, ale ja nie odkryłem co. Ok, tu mam płytę akurat do tego, co chcę pokazać, bo widzę, że jej brakuje w środku. I kolejny mega tytuł to Deus Ex. Deus Ex. Też, co tu mamy? Nowaja, Pieriotia, nie wiem, co to jest napisane w ogóle. Nie wiem w ogóle, czy ta grafika ma jakiś związek z Deus Exem. Jakiś dziewczyna i facet patrzą na jakiś promień z góry,
który pali i moczy. Chyba nie, chyba to nie ma w ogóle żadnego w ogóle z Deus Exem nic wspólnego. No i Deus Ex miał z kolei taką poligrafię. Czyli tutaj mieliśmy wyciętego z gry naszego bohatera. Spoko. No dobra, jeszcze 2 gry i zatrzymujemy się, bo nie chcę Wam wszystkiego pokazać. W samych najlepszych smaczków nie chcę Wam wszystkiego, wiecie, tutaj. Zwłaszcza, że jeszcze muszę parę tych gier jednak chyba u rodziców tam przegrzebać i poszukać, bo paru gier brakuje. Dalej mamy tytuł, który niestety żałowałem, że kupiłem, ale też go kupiłem jakoś na samym początku. I jest to pierwsze Grand Theft Auto. Od razu przyznam, że nie jestem fanem 2 pierwszych części Grand Theft Auto. Uważam, że są kiepskie. Te, które były wideo, uważam, że są strasznie kiepskie. To jest w ogóle, wiecie, kupiłem to, bo tak zapowiadali, że mega tytuł. Pograłem 20 minut i po prostu już nigdy więcej tego nie włączyłem, bo strasznie mnie ta gra jakoś tak denerwowała, nie wiem. Spodziewałem się chyba czegoś lepszego, wiecie, wiele osób uważa, że to były dobre te 2 części Grand Theft Auto, znaczy i tam te dodatki z góry. Ja uważam, że to był straszny syf. I mówię o tym głośno. Natomiast tutaj mamy poligrafię w ogóle z jakiegoś wyścigu. Super. To w ogóle jest... Chyba nie jest w ogóle okładka od tego. Czekajcie. Może i jest. Teraz już nie wiem. Teraz to już ciężko powiedzieć, co to jest. Może i tak, ale chyba tak, bo tutaj mamy super gonki napisane. Nie, dobrze, i po rosyjsku Grand Tech Auto, super gonki. Gonki to jest chyba wyścig, czyli super wyścig Grand Theft Auto i mamy w ogóle tą grafikę takiego wyścigu jakiegoś z samochodami, także bardzo, bardzo w ogóle trafili w punkt, o czym było Grand Theft Auto 1. Okej. No i ostatnia gra, którą musiałem mieć, chociaż przyznam szczerze, że gdy w nią zagrałem, działała może w 5 klatkach. Jest to kultowy Trespasser, którego mogliście obejrzeć nawet cały gameplay. Trespasser był dla mnie od początku, od premiery, był dla mnie absolutnie grą kultową. Ja szanowałem to, co tam się działo, co tam się wyczyniało, jak to wszystko wyglądało. Okej, były błędy, były glitche, ale sami wiecie, jeżeli nie wiecie, to obejrzyjcie mój gameplay, że bardzo tą grę szanuję. Tak szanowałem, że aż kupiłem ruskiego pirata, żeby też mieć i żeby nie dać zarobić twórcom i grałem w tego właśnie ruskiego Trespassera, natomiast okładka jest, znaczy poligrafia jest przepaskudna, jakieś w ogóle dinozaury straszne, jakieś w ogóle gniot. No ale gra była ok. Dobra, słuchajcie, to była pierwsza część Piratów, czy też Tłoków. W drugiej części spotkamy się m.in. z jedną z polskich gier. Spotkamy się też z jedyną grą, którą mam na PlayStation 1, czyli na PSX-a, która jest też piracka. No i myślę, że jeszcze będzie tu parę ciekawych historii. Oczywiście czekam na Wasz feedback. Czy tego typu rzeczy Was w ogóle interesują? Bo jeżeli Was nie interesują, no to już nie będę robił kolejnej części. A jeżeli tak, no to zobaczymy się w kolejnym odcinku. To tyle. Pozdrawiam Was Energii. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć.